proszę jaki parek. Dojechaliśmy i od razu parek na wstępie. Ja nie wiem. O. Nice. Idziemy do sklepu. 2 kilometry. Trzeba kupić jedzenie, bo nie ma, ale jest bardzo ładny widoczek od tych lampek. Ale czemu tutaj są te lampki? Ktoś zapyta, czyżby święta się nigdy nie skończyły? No nie, być może się nigdy nie skończyły, ale powód tych lampek, ich istnienia tutaj jest inny. Mianowicie będzie tutaj świętowane, czy już jest świętowane obecnie od dzisiaj tak naprawdę Święto Niepodległości. Święto Niepodległości, a później jeszcze jakaś konstytucja, w ogóle mają imprezę przez tydzień. No i to się nazywa prawidłowe obchodzenie świąt. No. Dotarliśmy do sklepu, który jest otwarty do północy, a nazywa się Kaps. Czym nas Kapsie zaskoczysz? Wchodzimy. Były rzeczy, nie umrzemy z głodu, możemy iść w tą ciemną noc. A jako, że już jestem zmęczony, to kończę zbędne pierdzielenie i widzimy się jutro w dniu pełnym wrażeń. Strzałeczka. Rana. Jesteśmy na wycieczce, gdzie dowiemy się trochę o wiosce Waranui. Waranui. Witam serdecznie. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam tutaj z tego pokoju, który jest pokojem w Limanowej, jak się okazuje, w Polsce. Jakby miał ktoś wątpliwości, gdzie jest Limanowa, to właśnie w Polsce. I jak to się wydarzyło ogólnie, że Limanowa, a tam wyspy Kuka i halo, co się wydarzyło? Był ten taki samolot i tam do niego tak weszliśmy i później samolot tak i wylądowaliśmy w Limanowej i właśnie tu jesteśmy i to znaczy ja jestem, Weronika jest u siebie, także tyle z przywitania. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jako, że to było dawno temu, te wszystkie filmy i tak dalej, to mam taki mały plan, żeby trochę było aktualności w tych filmach i czasem jakieś sprostowanie, czasem jakieś dopowiedzenie. No różnie bywa, więc dobrze czasami jeszcze dograć. I ogólnie będę sam sobie wtrącać się do materiałów i będę coś tam właśnie prostować ewentualnie, no bo czasami mi się zdarzy palnąć głupotę i kupię później. No i właśnie tym razem na przykład nagrywam dlatego, ponieważ przy ostatnim nagraniu, przy tym, które właśnie będzie za chwilę widoczne, postanowiłem, że będę się martwił później, a będę nagrywał teraz. No i właśnie teraz się martwię, ponieważ czasami nagrywałem sufit, a czasami nagrywałem tam plecy ludzi. Byliśmy na takiej wycieczce, gdzie tam dwie siostry bliźniaczki nam opowiadały o wiosce i ogólnie o wyspach Cooka. No i tak właśnie myślałem sobie, że tam ponagrywam dźwięk, coś się będę że tam jakoś naprzód się będę wyrywał i no jako, że nagrywałem tak trochę bezmyślnie, no to teraz muszę trochę podratować sytuację. Wydaje mi się, że jest tam przynajmniej jeden fragment, który nadaje się do pokazania, więc go pokażę, ewentualnie inne kawałki. Co się nada, to będzie. Dobrze, także przechodzimy do części informacyjnej. To będzie taki trochę bardziej informacyjny, merytoryczny odcinek, ale myślę, że się przyda, jeżeli kogoś interesuje w ogóle historia wysp Cooka na przykład. Także na początku jedna z sióstr opowiadała nam, że mieszkańcy na wyspach Cooka pojawili się już 1500 lat temu. Wiązało się to oczywiście z ruchami czy tam migracjami Polinezyjczyków po Pacyfiku, które zaczęły się już 3000 lat przed naszą erą i trwały plus minus do XII-XIII wieku. Przypomnę jeszcze tylko, że Polinezyjczycy byli wspaniałymi żeglarzami, świetnymi nawigatorami. Nawigowali z gwiazd, używali prądów morskich i wiatru do przemieszczania się między wyspami, a łodzie mieli rewelacja.
dlatego nie było dla nich dużym problemem, żeby tam sobie migrować, osiedlać się. Dlatego też właśnie jest dużo takich pokrewieństw, powiązań między różnymi wyspami, między mieszkańcami Oceanii tak naprawdę. No i jest taka sprawa, że to tak różnie, zależy kogo zapytać. Na Nowej Zelandii Maorysi powiedzą, że przybyli z krainy nazwanej Hawaii, co nie jest nazwą Hawaii, w sensie nie chodzi im o Hawaje, chociaż Hawaje też tam gdzieś są zamieszczane, bo też są zamieszane, bo też jakby te ruchy polinezyjskie nawet sięgały Hawajów. Natomiast Maorysi z wysp Cooka powiedzą, że przybyli z krainy zwanej Apwai. Znowu druga część powie, że przybyli z Safai. A ogólnie, jeśli chodzi o geograficzne położenie tych wszystkich miejsc, ogólnie uznaje się, że jest to obszar Tonga, Samoa, Tahiti i jeszcze jakichś pomniejszych wysp. No jeśli chodzi o te wszystkie nazwy tych miejsc, które wymieniłem, to one pojawiają się w mitologiach polinezyjskich i w kulturze. Symbolizuje zarówno dom duchowy ich przodków, jak i faktycznie geograficzne położenie tychże miejsc. Jak wcześniej mówiłem, część z nich powie, że pochodzi z Safai, to brzmi bardzo podobnie do Sawai, czyli jednej z wysp Samoa. Również te nazwy podkreślają ich wspólne korzenie. No, jeśli chodzi o te nazwy, te Hawai, Apwai, Sawai, być może jest ich więcej. One w skrócie wszystkie oznaczają tak naprawdę, że ci mieszkańcy to tak naprawdę pochodzą zewsząd. Safai, Hawaii, Apwai, they're all the same word, and they all mean the same thing. And that meaning is, we come from somewhere else. Bardzo wiele jest podobieństw między Maorysami z Nowej Zelandii, a z Maorysami z wysp Cooka. Oni jakoś tak najbardziej się tam przyjaźnili. Najczęściej ze sobą być może handlowali, wymieniali się wiadomościami, dlatego kultura, język, tradycje to jest mniej więcej takie podobne. So for instance here we call our males tanes. New Zealand Māori, they call their males exactly the same, tane. It's a trick question. Alright. Here we call our females Vaingi. New Zealand Māori call their females Wahine. Dobrze, i mamy pierwsze kontakty z Europejczykami, czyli zawsze coś, co dostarczało wszystkim plemionom takim dzikim wrażeń. No i w 1595 roku właśnie hiszpański żeglarz pierwszy raz przybył na wyspy Cooka, odkrył ich tylko część, a jego imię to Álvaro de Mendana. Pedro Fernández de Quiros, być może, proszę mi wybaczyć, tu jest nazwa, tak się nazywa gość. Jak się wypowiada, to nie wiem. I właśnie ten gość w 1606 roku przybył na Rakahangę, w sensie Rakahanga wyspa. Odkrył wyspę i od razu nazwał ją Gente Hermosa, czyli piękni ludzie. Także znaczyło to mniej więcej tyle, że uwielbiali tych ludzi. Później tam być może ktoś pływał, ale to nie jest tak bardzo istotne jak rok 1773, kiedy to przybył James Cook. No jak przyjechał, no to od razu mu się spodobało, powiedział: dobra, to są moje wyspy i one się będą teraz nazywać właśnie Wyspy Cooka. Na razie, jadę dalej. No i jest to błąd, jeżeli ktoś dał się nabrać. Mam nadzieję, że nikt... Co ty, zegarek? Mam nadzieję, że nikt w tym momencie nie wyłączył materiału i nie wyszedł i nie poszedł mówić ludziom, że tak było, bo tak nie było. James Cook, który przybył na te wyspy, nazwał je tak naprawdę imieniem admirała floty, Hervey Islands, od imienia admirała floty Jamesa Cooka. Jednak sam James Cook nigdy nie odkrył na przykład głównej wyspy, tej, na której cały spektakl się będzie odbywał, ten w dalszej części odcinka, czyli Rarotonga. Dopiero 50 lat później, w 1824 roku, przybył znowu rosyjski żeglarz o, uwaga, takim nazwisku, Adam Johann von Krusenstern. Bardzo rosyjskie nazwisko. No i on jakoś tak przemianował te wyspy na wyspy Cooka. W ogóle już James Cook nie żył wtedy, więc nawet się nie dowiedział. Dobrze, teraz kolejny fascynujący temat, czyli chrześcijaństwo. Przyjmuje się, że w 1821 roku pierwsi chrześcijanie wraz z całą misją przybyli
na wyspę Cooka z Tahiti. O ile na Aitutaki, z tego co kojarzę, nie było jakichś wielkich problemów z tym, no to już na pozostałych wyspach, czy na Rarotondze właśnie, tam był problem trochę większy, bo trochę ludzie nie chcieli rezygnować ze swoich 50 czy tam 60 różnych bogów od wiatru, słońca, trawy. Nie bardzo, bo nagle miał być tylko jeden. Tak, wiemy o co chodzi. Także w latach 40. XIX wieku dochodziło tam do mniejszych lub większych konfliktów, jakichś walk takich, wiadomo, wszystko pokojowo jak zwykle. No i tak, tutaj już druga siostra z tych dwóch sióstr bliźniaczych nam opowiadała właśnie o chrześcijaństwie, że na przykład zmienili sukcesję. Od tamtej pory nie najstarszy syn dziedziczył władzę, tylko już najstarsze dziecko, dlatego na przykład kobiety też mogły być ariki, czyli wodzem. I podobno na ten moment na Rarotondze jest 6 kobiet wodzów, czyli właśnie kobiet wodzów ariki. Jest też taka ciekawostka, że jeżeli ktoś chce posiadać ziemię, mam tu na myśli kogoś, kto ma ten pokrewieństwo na wyspie, no to może, nie ma sprawy. Musi iść do rodziny, zapytać się o zgodę, oni wtedy mają spotkanie, później dają świstek, z tym świstkiem idzie się do sądu i sąd daje ziemię. Tak w skrócie. But once you've got your land, you've got 7 years to put something on it. You must build. If you don't build, by rights the family can take the land off you and give it to someone else. They don't often do that, but by rights they can do that. Wcześniej natomiast było to bardziej na zasadzie, że i kto wygra, ten ma ziemię. A jeśli nie ma się tych więzów krwi, jest się obcokrajowcem i chce się kupić ziemię na wyspach Cooka, no to wtedy no nie da się, nie można. Można wypożyczyć na 60 lat i później trzeba się eksmitować. Nie wiem, czy da się jakoś przedłużyć, czy nie. Zapomniałem dopytać. Niemniej jednak, jeżeli ma się mobilny dom, na przykład taki, żeby wsadzić go na ciężarówkę i przewieźć, to można to zrobić, a jeżeli nie, no to trzeba zostawić. W dalszej części historii dowiadujemy się też, że jeżdżąc po wyspie, co też zaobserwowaliśmy, były takie czasami ruiny budynków, po prostu takie zaniedbane, czy jakieś pola zaniedbane, to właśnie ta siostra, jedna z dwóch, opowiadała, że dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy kiedyś postanowili wybudować sobie na przykład dom i zaczęli go budować, ale okazało się, że trochę mało tam mamony, więc postanowili wyjechać na przykład na Nową Zelandię czy do Australii, żeby trochę zarobić. No i nie wrócili już, bo się okazało, że bez sensu. Stawka godzinowa na Wyspach Cooka to 9,50 nowozelandzkich dolarów, no a na Nowej Zelandii takie 2 razy tyle. Ponad, w Australii może nawet 3 razy tyle, jeśli chodzi o minimum. Także no, nie dziwota, że nie wrócili. O grobach chyba już mówiłem wcześniej, jakoś na Aitutaki, no z powodu takiej bliskości, że oni tak żyją blisko siebie, to chcą mieć zmarłych też blisko, dlatego tam te groby stawiają zaraz koło domu. 1 listopada, tak jak my, mają święto zmarłych, wtedy tam ogarniają coś koło tych grobów, sobie tam sprzątają, układają, a przez resztę roku to nie bardzo. I jeszcze ciekawostka, jeśli chodzi o kościoły, no to jest 10 różnych kościołów na Wyspach Cooka. Dominujący to jest ten ich kościół Wysp Cooka, Mormoni, Adwentyści, Jehowi, wiadomo, ci to się wszędzie wcisną. I jeszcze tam parę. Przejdźmy dalej do kolejnego punktu, już nie będziemy mówić o religii. Teraz jakieś takie rośliny, choroby. Czyli ogólnie na wyspie nie ma malarii, mimo że tak jest komarów dość sporo, no ale jest denga. Tylko że wtedy jak my byliśmy, to jej akurat nie było, więc super. Tak, żeby chronić się przed komarami, mieszkańcy używają trawy cytrynowej, po prostu ją wcierają w skórę i to odstrasza komary. Tak, ale to nie jedyne jej zastosowanie, ma szeroką tak naprawdę gamę właściwości, jeśli chodzi o tradycyjną medycynę. Jeśli chodzi o jedzenie, ale chwila, a może powiedz o zastosowaniu tej trawy. Okej, już miałem mówić, dobra, powiem. Pomaga na problemy trawienne, łagodzi ból głowy, pomaga przy infekcjach, ma również właściwości uspokajające i przeciwlękowe. A i również liść chili jest dobry na infekcje. A może ktoś jadł papaję kiedyś? No, na pewno ktoś kiedyś jadł papaję, czyż nie? No właśnie, papaja.
bardzo duża ilość witaminy C. Natomiast stosowana jest również przy bólach żołądka i zaparciach, a w formie okładu pomaga przy leczeniu ran i oparzeń, ponieważ tam zawiera papaja takie enzymy jak papaina, które właśnie pomagają przy gojeniu się ran. A no i mają właściwości przeciwzapalne. Dobrze, jeszcze jest taka jedna kwestia a propos jedzenia. To nie jest nic nowego, jeśli chodzi o wyspy. Każda wyspa tak naprawdę ma ten sam sposób tradycyjnego przygotowywania jedzenia, czyli tam kopią dziurę, wrzucają tam to jedzenie. Nie tak, źle mówisz człowieku, co ty mówisz. Na podstawę, jako podstawę, tam ten dołek ma 60 cm, gdzieś podstawa to są gorące kamienie żarzące się, takie czerwone, 2 godziny się je grzeje wcześniej, żeby były takie gorące. Później układa się tam jakiś tam, nie wiem, czy trzeba posypać chyba trochę popiołem jeszcze tam, takie dopiero układa się w liściach bananowca, czy liście bananowca i mięcho ryby, później w liściach bananowca, czy przykryte liściami bananowca warzywa i owoce, później jeszcze liście, no i się to tak przykrywa, wszystko jest przykryte, jest gitara. Nie, bo jeszcze trzeba ziemią przysypać. To jest lowo, no nie takie proste, to trzeba się trochę jednak orientować. Jeśli chodzi o Fidżi, nazywa się to lowo. Na Nowej Zelandii nazywają to hangi, a na wyspach Cooka jest to po prostu umu. Dobrze, i w tym momencie się trochę otrząsnąłem, gdzieś tam mnie tknęło, coś tam mnie stryknęło w głowę i wtedy właśnie zacząłem nagrywać, dlatego ten fragment jest w miarę do oglądania, więc proszę bardzo, tutaj sobie posłuchajcie pani, która opowiada o kokosach. Alright, kia ora everyone. Welcome to our coconut tree of life. Coconut tree of life is because the whole coconut tree can be used. So the trunk can be used. The trunk can be used to build the aris, the houses, or the buckers, the boats. The leaves can be used for making thatching to cover the houses, for making hats and bowls and cloths and clothes and ropes. But the most iconic part of the tree is the coconut. Now the coconuts are a food source that if you only had one food source to live on, then coconuts would be able to provide everything that you need. Hydration, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, everything you need, which was really handy for when they were travelling in vakas because it was all contained in that one nut. And when you look up into the trees, you'll see green and orange coconuts. They're all pretty much the same, but they look ripe, those big green, and they're not ripe, but they are a stage called nu, N-U, nu. Now this stage, they're full of water, with just a very, very thin layer of meat on the inside. Now this water is high in electrolytes. You lose a lot of electrolytes through your skin when you're in the tropics, so it's really important to rehydrate and get the electrolytes back. Not only that, but the water is an isotonic fluid, and that meant in World War II, when they ran out of blood plasma, they could hook their IV lines up to the nu to rehydrate the soldiers because it's on the same balance there. Now the meat that's on the inside is a high nutrition as well, because it can be used as a replacement for colostrum if a mother can't feed her newborn baby, and that's the highest form of nutrition you can get. So that's a really important stage, the nu. When you're travelling around, you'll see people selling coconuts outside their houses. They don't have signs, they just have a tray of coconuts out there. They don't look like brown coconuts, they look pinky or grey or whatever. These are the nu. They've gone up into the tree, got them down, husked them, and they're fresh there for you. If you see them, I totally recommend buying them and putting them in your fridge. All right, buy 3 or 4, put them in your fridge because they are very good for you. Pull, push, pull, and then you pull the husk away from the nut. Okay, and so you have to be really careful. This needs to be really strong and not move, because if you slip, you can end up husking the wrong nut. Okay, so you need to grab your coconut, put it on the husk, push, pull, push, pull, push, pull. Ta-da! Ta-da! Come on! Gee, things we have to do. Alright, so what we have here is our coconut. We do have world coconut husking competitions. Do you know what the world record is? 3 seconds. 3 seconds for a man. And 2 days. 2 seconds for a woman. As I just showed you. True story. Alright, so once you husk the coconut, this one's starting to grow. Oh yeah, it's still got some water in it. So it's got some utu in there, it's started to change. So once you
husk the coconut, you'll see the face of Matamata, the eel. He's got his nose sticking out now. So when you husk the coconut, the eyes, you'll never be able to penetrate the eyes, even with metal, but the nose you will, or the mouth, because that's where the plant grows. That's where you put the straw. Okay, so this is a love story about a eel that was in love with a beautiful maiden, but their love could not be. So one day the eel said to the maiden, when I come to your house tonight, chop off my head and bury me and I'll look after you. So she did. She chopped off his head, buried him, he grew into a coconut tree, fed her every day of her life, and every time she husked a coconut, she saw his cute little face again. Isn't that beautiful? All right. In between the eyes, you'll see a stronger line. Either side, you'll see another line, yeah? See that? So if you hit that line hard enough, it'll break into two bowls, so you can drink the water out of it, yeah? And so you can see the line forming through there. There. Try not to break it so it falls out. Alright, so we've got this, there's a little bit of water left. It's alright. Does anyone want to try it? Tak, ja się napiłem tego kokosa i jak ktoś tak kręci głową i pyta się, czy chcesz? To powiedzcie wtedy, że nie, dzień. Kids to do it so that, you know, it sounds exciting so that they'll actually take the time to do it. Now when I do this at home, the cats and dogs come running like you're milking a cow, and they eat it directly off the kana. It's good for their coats and they love it. Has anyone tried the coconut straight off the grated like this? Okay, so it's very moist and very creamy. You'll get a real good sense for how you can make coconut cream from it. Alright, oops. Alright, and then, so what we're doing now is just squeezing that moisture out of the meat to make coconut cream. Alright, see that? So now you've got your coconut cream. Dobrze, teraz przechodzimy do bufetu. Całkiem niezłe jedzenie, jest tego o wiele więcej. Na razie wzięliśmy sobie tylko po troszeczkę, ale jakaś sałatka kukurydziana, ziemniaczana, sushi wegetariańskie, zwykłe, trochę papai, pieczona sałata. Tam w tej miseczce to nie wiem sobie, co to jest, jakieś lokalne coś. Aha, surowa ryba, przepraszam. I makaron jakiś taki z takimi różnymi dodatkami. A nawet nie doszedłem do 1/3 całego bufetu, także nieźle. A tu mamy widoczek na scenę, gdzie już niedługo odbędą się niesamowite pokazy. No i nareszcie czas na show. Jest to trochę długie, faktycznie, i tak skróciłem ile mogłem, bo to trwało całe około godziny, a udało mi się skrócić chyba tak do mniej więcej pół. Natomiast wyrzucanie większej ilości fragmentów trochę już tak się mija z celem, bo jakby ich całym takim sposobem na przekazanie historii jest właśnie ten taniec i cały ten show. Oni tak sobie przekazywali historię, opowiadają to, co się wydarzyło w ten sposób. I jeśli chodzi o ten show, ten konkretny show na Rarotondze, to widzieliśmy już kilka innych na innych wyspach i tak naprawdę ten wypadł najlepiej, więc jeżeli ktoś lubi, komuś się podoba Wyspy Cooka, Rarotonga i ta wioska, co jej nie pamiętam jak się nazywa. Wiosce Te Varanui. Dobrze, także zapraszam do oglądania. Jak ktoś chce pominąć, to może pominąć. Ja się już pożegnam na wszelki wypadek. Trzymajcie się, do zobaczenia tam kiedyś. Our Tupuna, our ancestors, tell us the story of a voyaging warrior by the name of Chakuchi. To search for islands. After many weeks at sea, Chakuchi finally an island that seemed to be floating in the ocean waters. It's the beautiful island of Rarotonga. As Tomaiti approached
protection from the people who were afraid that he and his family were there to invade and conquer. For many days Tamaiti sailed around the island, and soon his family grew tired, hungry and weak. Finally, out of desperation, Tamaiti called upon his beautiful daughter to dance for the chief, hoping that her beauty would soften his heart. When the chief saw his daughter, he called out to Tamaiti to bring her ashore. He allowed Tamaiti and his family to live among his people from that day on. Tonight, Te Waranui Village presents The Legend of Tamaiti. the chief of Rarotonga called for an offering. It was an offering that he only saved for the finest of occasions. He called for the fearless fire dancer.
beautiful daughters to dance for the people of Rarotonga, a dance known as Tamure. This dance will not only display their amazing hip-shaking movements, but show the people of the island the unmatched and unparalleled beauty of his daughters. For a powerful drum dance that would show the voyaging culture of their people. Led by the man himself, Tomaiti, the greatest voyager of them all. They presented to the people of the island, hey! Waka! Taiwa Torue! Taiwa Gabibe! Taiwa! Taiwa! Mua! Mua! Mua!
It would be a dance that would show the appreciation from their family to the mighty chief for allowing them to live amongst his people as one. With this, they presented E Ariki o Kikoe no Te Moana, our queen, Lady of the Sea. A tribute from Togaiti and his family to their new chief. And his family, to allow them to live on the island with his own people. The condition was this, that the chief of Rarotonga would take Tongaiti's daughter as his new wife.
Domaiti was saddened at the prospect of giving his daughter away to this man. However, he knew it was better that this take place than to send his family out into the uncertainty of the Pacific Ocean. So with a heavy heart, he says farewell to his daughter, and she farewells her father. She asks that he never forget her, as she will never forget him. Domaiti, the mighty chief who raised her to become the woman that she's become today. With tears in their eyes, they separate, saying farewell. Airera me tuatani, airera. Domaiti's daughter now complete, the chief of Rarotonga invites Domaiti to organize a celebration for them all. A mighty drum dance that would display the unity that they now share as they live together as one. It would be a drum dance of life, Orora, as they celebrate the unification of the two families. This is the final act of the legend of Domaiti. The powerful drum dance.
presenting the Symphony of Drums. Aha, a to było kłamstwo, bo to było na tyle i to było wszystko i poszliśmy do domu i tylko bufet został dość nietknięty w sumie, duży był ten bufet, no. A tak w ogóle ta właśnie pani, co mówi to na początku, podejrzewam, że wymieniła chyba przywitanie we wszystkich językach takich oficjalnych, znanych, bo wymieniała je przez jakieś 5 minut i nawet dobry wieczór się zakradło, także szacun. Bardzo w porządku zachowanie. Jeszcze później przyszła, pytała, czy jesteśmy z Rosji, a powiedziała, że okej, to że z Polski, to dobra. Niesmak pozostał, ale przyszła później, zapytała się, jak nam się podobało i w ogóle, i czy wszystko, i czy się dowiedzieliśmy o Wyspach Cooka, i mówimy, że tak, że super show, że fajnie, że przyjedziemy jeszcze. No, także świetnie, dzięki wszystkim za uwagę i no cóż, widzimy się w następnym odcinku, może już nie będę musiał tyle pierniczyć, nie? No. Tak, na załączonym obrazku widzimy dość sporą ćmę, którą przed chwilą próbował upolować gekon, tylko że schował... idzie tu jeden, ale nie ten, trochę większy gekon próbował ją upolować, no bo ten, jak widać, jest dość mały i raczej nie daje jej rady. Ale nawet ten większy wyglądał tak, że no... średnio... No, ciekawa sprawa, bo jakby się właśnie te gekony na nią czają, ale no nie mają podjazdu. Nie będzie nic z tego, chyba że tamtego robaka upoluje. Może?